Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Lato w pełni, a to oznacza, że sezon na świeże i soczyste owoce trwa w najlepsze. Tym razem na warsztat weźmiemy śliwki i przygotujemy proste i pyszne ciasto na kruchym spodzie z delikatną budyniową pianką. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego pysznego ciasta zaczynam od kruchego spodu. Do miski wsypuję 300 g mąki pszennej, pół szklanki drobnego białego cukru, niewielką szczyptę soli i łyżeczkę proszku do pieczenia. Składniki suche mieszam ze sobą za pomocą rózgi do ich całkowitego połączenia. Po wymieszaniu składników w misce dodaję do nich 200 g zimnego, pokrojonego w kostkę masła. Tłuszcz łączę z mąką za pomocą siekacza cukierniczego do uzyskania konsystencji ciasta na kruszonkę. Jeśli nie macie siekacza, możecie użyć noża lub po prostu wetrzeć masło w mąkę palcami. W przypadku drugiej opcji działajcie szybko, żeby nie ogrzać zbytnio tłuszczu. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do ciasta 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć ekstraktu waniliowego lub podmienić część cukru na cukier waniliowy. Ja używam domowej pasty waniliowej na bazie miodu, która wprowadzi jeszcze delikatną nutę słodyczy. Do miski dodaję jeszcze 3 żółtka i zaczynam wyrabiać ciasto. Na początku mieszam je drewnianą łyżką tylko do momentu wchłonięcia przez mąkę wilgoci. Następnie krótko wyrabiam je dłonią. Najpierw w misce, aż ciasto zacznie zbijać się w duże grudki, potem przekładam je na blat i wyrabiam przez kolejne 2, maksymalnie 3 minuty do uzyskania jednolitego ciasta. Tak przygotowane ciasto formuję w lekko owalny kształt i dzielę na 2 części, mniej więcej w 2/3 długości. Większa część ciasta posłuży nam za spód, mniejsza trafi na górę naszego deseru. Oba kawałki szczelnie owijam folią spożywczą i odkładam do zamrażarki na 30 minut. W tym czasie przygotowuję formę do pieczenia. Kwadratową blaszkę o boku 20 cm dokładnie natłuszczam i wykładam papierem do pieczenia. Po 30 minutach wyciągam z zamrażarki większą część ciasta i ścieram ją na tarce o grubych oczkach bezpośrednio do formy. Delikatnie rozprowadzam ciasto po całej powierzchni blaszki i ugniatam je, tworząc dosyć gruby, zwarty spód, który będzie stanowił solidny fundament naszego deseru. Możecie użyć do tego celu np. szklanki, wtedy łatwiej będzie Wam uzyskać równą powierzchnię. Tak wyklejone dno blaszki nakłuwam widelcem na całej powierzchni. Forma z ciastem trafia do lodówki na czas przygotowania budyniowej pianki. Do jej przygotowania użyję 3 białek, które wcześniej oddzieliłem od żółtek dodanych do kruchego ciasta. Białka o temperaturze pokojowej wlewam do miski i ubijam je mikserem do uzyskania gęstej, puszystej piany. Ubijanie zaczynam od niskich obrotów i zwiększam je wraz z powiększeniem się objętości białek. Kiedy łopatki miksera zaczynają pozostawiać na białkach wyraźny ślad, zwiększam jego moc na wysokie obroty i zaczynam dodawać cukier. Zaczynam od łyżki cukru z wanilią. Zawartość miski dokładnie łączę ze sobą do momentu rozpuszczenia się cukru. Następnie zaczynam dodawać już zwykły biały cukier. 50 g cukru dodaję do białek w małych ilościach, po około łyżeczce. Zawartość miski za każdym razem dokładnie mieszam. Chwilę to potrwa, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość. Po dodaniu całego cukru białka powinny stać się gęste i lśniące. Kiedy to nastąpi, zaczynam dodawać do nich jedno opakowanie budyniu waniliowego bez cukru. Postępuję podobnie jak przed chwilą, czyli dodaję niewielkie ilości proszku i za każdym razem dokładnie łączę go z białkami. Białka po dodaniu całego budyniu powinny stać się jeszcze gęstsze niż wcześniej i będą przypominać masę na bezę. Ostatnim, co musimy dodać do białek, jest olej. U mnie rzepakowy, ale możecie użyć każdego neutralnego w smaku oleju. 60 ml tłuszczu wlewam do białek wąską stróżką, nie przerywając mieszania. Nie panikujcie, jeśli objętość białek się zmniejszy. Jest to całkowicie normalne. Tak przygotowaną piankę budyniową na chwilę odstawiam.
Wyklejoną ciastem formę wyciągam z lodówki i układam na jej dnie odpowiednio przycięte śliwki. Ja swoje kroiłem w ćwiartki, ale jeśli wasze są mniejsze, pokrójcie je w połówki. Ważne jest tylko to, żeby móc je stabilnie układać przecięciem do góry. Na owoce wykładam przygotowaną przed chwilą budyniową piankę. Polecam wyłożyć ją w kilku partiach w różnych miejscach blaszki. W ten sposób łatwiej będzie ją rozprowadzić na owocach. Piankę rozprowadzam w taki sposób, żeby całkowicie przykryła śliwki, ale staram się też nie wybić z niej zbytnio powietrza. Na górę ścieram resztę kruchego ciasta, które do tej pory czekało na mnie w zamrażarce. Ponownie robię to na tarce o grubych oczkach. Wiórki ciasta delikatnie rozprowadzam po całej powierzchni i pozwalam im luźno leżeć na wierzchu pianki. Tak przygotowane ciasto ze śliwkami trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, grzejącego w funkcji góra-dół na 50 minut. Po 20 minutach przykryjcie je kawałkiem folii aluminiowej, żeby nie przypiec zbytnio pianki. Gotowe ciasto wyciągam z piekarnika i odstawiam w blaszce do całkowitego wystygnięcia. Na ciepło będzie zbyt delikatne, żeby wyjąć je z formy, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość. Po całkowitym wystudzeniu wyciągam je z blaszki i obficie posypuję cukrem pudrem. Na tym etapie już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dzielić je na mniejsze kawałki. Nasze pyszne i proste ciasto ze śliwkami jest gotowe do podania. Można się częstować. Zapach tego ciasta jest niesamowity. Zarówno spód, jak i góra jest krucha, maślana i przyjemnie waniliowa. Śliwki są lekko kwaskowe i fajnie przełamują słodycz całości, a budyniowa pianka jest leciutka i delikatna. Idealne ciacho do kawy, nie tylko na weekend. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał i pamiętajcie o konkursie. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!